What's up folks, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj na dzień dobry mam dla was dwie wiadomości. Po pierwsze Primo Ultimo, tutaj możecie zobaczyć hamburger zatopionego w żywicy, o tym będzie kolejny odcinek. A po drugie Primo Ultimo na naszym Instagramie, który wam się właśnie tutaj wyświetla. Zapraszam, w opisie tego filmu macie link, bo tam publikujemy zdjęcia, co normalnie nie pokazujemy na filmach na YouTubie. Wygrała półka lewitująca, więc dzisiaj zrobimy półeczkę. Zapraszam na odcinek. No to jedziemy. Konstrukcja półki składać się będzie z wiszącego takiego jakby kosza przykotwionego do ścian. Zacznijmy od wieszaków. Zastanawiałem się, czy wykonać je z metalu czy z drewna, a że metalu nie miałem, no to zacząłem rzeźbić. Wykorzystałem do nich dwa największe kawałki belek, jakie pozostały mi z poprzednich projektów. Generalnie cała ta konstrukcja w większości to stare palety albo jakieś ścinki belek pozostałe z budowy. Do cięcia na wymiar używam ukośnicy, o którą już mnie pytaliście w poprzednim filmie, chyba z budowy stołu. I tak jestem z niej zadowolony. Zasięg tarczy jednak nie pozwolił mi na pojedyncze cięcie, dlatego musiałem obracać materiał. Generalnie powinienem tak ustawić piłę, aby cięcie z każdej strony wyszło idealnie prosto. No ale to przesunięcie rzędu 2 mm jest akceptowalne. Zresztą kto robi dobrze? Jak to mówi przysłowie, u siebie rób jak u siebie, a u obcego no maks na 30%. Mając już dwa takie same elementy, przymierzyłem je do ściany, czy będą pasować. No i uważam, że wyszło całkiem spoko. Zacząłem więc szykować konstrukcję dalej. Pytaliście, jakie mam rozmiary warsztatu. No to patrząc na wskazania lasera, szerokość to około 5,4 metra. Przeniosłem więc zmierzone wymiary na belki i zacząłem docinać już na wymiar. No okej, wstępną konstrukcję mamy dociętą, lecimy więc dalej z wieszakami. Tutaj poniosła mnie moja ułańska fantazja i w stylu pijanego mistrza zacząłem rzeźbienie. Do tej pracy nie mogłem wykorzystać żadnego innego narzędzia niż pilarki. Chwyciłem więc za piłę i zacząłem wykonywać dziwne ruchy, krojąc to, co zrobiłem wcześniej, na kawałki. Zamysł był taki, aby z prostokąta zrobić literę T i użyć do tego jak najbardziej tępego łańcucha, jaki miałem w warsztacie, no bo przecież po co marnować czas na jego wymianę. Dobra, jakoś wykaleczyłem te uchwyty. Przeleciałem je papierkiem, poprawiając nierówności i tak szlifując zadałem sobie jedno ważne pytanie. Co się stanie, gdy puszczę to narzędzie w samopas? Ku mojemu zaskoczeniu szlifierka nie opuściła zagrody i nie uciekła ode mnie, więc mogę jej zaufać. Lecimy więc z malowaniem. Gdy farba wyschła, przyszedł czas, aby przytwierdzić konstrukcję do ściany. Wiertłem łopatkowym wyrzezałem otwory na szerokość śrub, robiąc to oczywiście na oko. Jeśli pamięć mnie nie zawodzi, to uchwyty wieszałem na kołkach bodajże 20, a poprzeczki na 15, czy jakoś tak. Wybierałem je na oko, ma być długi i wytrzymać. Sprawdziłem laserem, czy wcześniej równo położyłem marmolit i ku mojemu zaskoczeniu wyszło, że tak. Mogłem więc przyjąć jego krawędź jako wstępny poziom. Zacząłem więc wieszanie uchwytów oraz tylnej podtrzymującej belki. Nic nam nie upadło, nic nam nie odpadło, wygląda, że jest nawet ok. Ciężar frontowej belki nie będzie spoczywał na tych lichych kawałkach drewna, tylko na porządnych wkrętach ciesielskich. Jeszcze przed wzmocnieniem konstrukcji sprawdźmy, czy utrzyma ona porządnego prosiaka.
Belka wytrzymała, ja nie leżę na podłodze, tniemy więc dalej. Do przykrycia konstrukcji używam 22 mm płyty OSB. Została mi ona jeszcze z czasów budowy stołu. Zresztą link do budowy stołu wyświetla wam się w prawym górnym rogu ekranu. Zawsze staram się wykorzystywać wszystkie skrawki i ścinki materiałów, bo po pierwsze, po co płacić, jeżeli gratis to uczciwa cena, a po drugie nie ma co kupować czegoś, co można wykorzystać, a potem to leży, gnije. I finalnie powiedziałem, że pójdzie do pieca, ale mam gaz. Oczywiście żartuję. Wstępnie rozłożyłem pojemniki, które chciałbym wykorzystać i zacząłem docinanie oraz montaż konstrukcji na segregatory. Dobra, pomysł jest taki. Z różnych belek pochodzących z palet tworzę taki jakby szkielet w kształcie litery U. Jeden bok przykręcam do ściany, a drugi kątownikiem do półki. Skręcenie całej tej konstrukcji zajęło mi około 2 dni, ponieważ robiłem to wyłącznie po godzinach. Większość elementów skręcam wkrętami lub zszywam pneumatycznym pistoletem. Oczywiście wcześniej smarując to wszystko klejem. W poprzednich filmach prosiliście, abym podawał koszty moich projektów. W tym przypadku jest mi to ciężko wycenić, ponieważ 90% drewna pochodzi z odpadu lub pozostało z budowy domu. Ale na przykład segregatory to około 12 zł za sztukę, czarne pojemniki około 7, a te duże przeźroczyste no nie wiem, 30? Jakoś tak. Wkręty no to były na wagę, a płytę OSB kupowałem jeszcze przed tym wielkim wzrostem cen. Ciężko mi naprawdę jest wycenić ten projekt, bo powstał on ponad pół roku temu. No ale w przyszłości obiecuję, będę kalkulować na bieżąco. Zaraz zobaczysz efekt finalny, ale jeżeli już na tym etapie podoba Ci się to, co robię, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli klikniesz ten czerwony przycisk subskrypcji na dole. A że mam zakład z moim psem o 3/4 worka karmy, no to głupio by było z nim przegrać. Skarpetki są, kuboty są, koszula jest. Możemy zaczynać ten finał. I szybciutko Wam wytłumaczę co i jak, gdzie, kiedy. Po pierwsze, troszeczkę zupgrade'owałem tą strefę, jak zobaczycie tutaj jest wsadzona płyta OSB, ponieważ w momencie, kiedy był jeden kontenerek na drugim, to żeby zdjąć tego, musiałem zdjąć tego. Mało, średnio wygodne. Tutaj w filmie było pokazane, jak przykręcam o takie śruby, a to dlatego, że pod spodem są jeszcze zrobione takie specjalne belki, które to wszystko podtrzymują. No tutaj przeciągnąłem wąż, to żadna inszość. Słuchajcie, drewno nie było suche, tak jak przy stole, ponieważ to są na przykład europalety. Jak zobaczycie, to nawet tutaj w niektórych miejscach są jeszcze pieczątki. Na pewno niektórzy z Was myśleli, no dobra, to się porozchodzi, tak jak ktoś tam pisał przy stole, że się nie będą szuflady otwierać. Minęło pół roku od budowy tego. Te wszystkie pojemniki, akurat ten się... Zły przykład. Minęło pół roku, akurat te wszystkie pojemniki bez problemu, każdy się wysuwa, nic się nie klinuje. Następnie posegregowałem wszystko. No, problem jest tylko taki, że jak chcecie mieć równo, to musicie utrzymywać tą odległość, ale to się naprawdę trzyma. U góry zrobiłem taką półkę, na której kładę jakieś tam łaty, różne takie dłuższe gadżety. Ta półeczka tutaj to będzie na kolejny odcinek,
Także spokojnie, jedyne co dodałem to jeszcze właśnie ten element, czyli no już mi się nie chciało kombinować, zresztą zostało mi bardzo mało materiałów, mówię, nie będę specjalnie kupował, jeżeli mam zrobić tylko jedną półkę, po prostu przykręciłem wsporniki, u góry dałem sklejkę, już nie pamiętam, ona jest ta cieńsza niż ta, już nie pamiętam jaki to jest rozmiar. Pod spodem przykleiłem LEDy, nie ma w nic zwykłego, to są po prostu zwykłe LEDy, ale mają jedną bardzo fajną funkcję. Alexa, Garage LED Off. Okay. I teraz drugie. Alexa, Garage LED On. Garage LED On. Okay. Spoko, można też zmieniać kolor, niekoniecznie to trzeba wpinać w Alexę, ale tylko tak to można włączyć. Po takie kupiłem. Jeżeli ktoś z Was wątpi wytrzymałość tej całej konstrukcji i to, że boki są skręcone tylko na wkręty ciesielskie, to słuchajcie, naprawdę nie macie się czym przejmować, ponieważ ja po tym chodziłem, a ważę niedużo, tyle co dobre małe prosie. Tak samo ta belka, która jest nad Waszymi głowami, jest identycznego przekroju, ona bez problemu wytrzymuje. Tam u góry, podobnie jak i tutaj, są bardzo duże obciążenia, bo całe te podkładki, wkręty, to wszystko co jest w środku swoje waży. Naprawdę jest to wytrzymała konstrukcja. Chyba. Pamiętajcie o tym, że w tym roku lecimy do 100 000 subskrypcji, ponieważ mam zakład 100 Shiba o 3/4 worka karmy, więc klikajcie ten przycisk na dole, będzie mi bardzo miło. Tu Wam się wyświetlają poprzednie moje filmy. Bardzo Wam na dzisiaj dziękuję. I pamiętajcie o Instagramie, na którym jest głosowanie, co będzie w następnym odcinku. Siema!